Witam Was, panny, w Waszym czytaniu na lato. Przygotowałam dla Was kilka kart, ale będzie ich jeszcze więcej, będę dobierać. Ale zacznę od tego, że widać w Waszym czytaniu sąd. Sąd sprawiedliwy, sąd we właściwej pozycji. Ktoś coś tutaj przekazuje, ogłasza. I jest to ogłaszane wszem i wobec. Jawnie i otwarcie, ale z powagą i z dostojnością. Nawet jeżeli głos zadrży, to zostanie to przekazane, zostanie to wypowiedziane, zostanie to zaprezentowane. Może być to związane z czymś, czego dotyczyło zranienie serduszka, zranienie uczuciowe. Ktoś możliwe, że musiał, czy musi, może jeszcze się nie pogodził do końca z jakimś zranieniem, ale może już rozpocząć proces właśnie wstawania i wychodzenia z tego. Z czegoś trzeba wyjść, trzeba w końcu wstać. Więc ktoś może, jeżeli będzie chciał, powoli zacząć wstawać, gdy usłyszy, że te trąby już przekazują daną wieść. To nie musi sprawić, że ta osoba się ucieszy, aczkolwiek ostatecznie może to przynieść jakąś ulgę. Ale na początku, drogie panny, tutaj Wam nakreślam, może się zdarzyć tak, że ktoś poczuje się mocno dotknięty tym sądem. I albo się jeszcze tutaj zagłębi w swoim leżeniu, jakby sam sobie chciał te sztylety tak jakby jeszcze wepchnąć. Albo może rozpocząć się proces gojenia. Od razu też zaznaczam jeszcze, że warto, żebyście sprawdzili, jeżeli macie jakieś dolegliwości, to związane z serduszkiem, czasem mogą się pojawiać, albo mogły być takie, i żeby, jeżeli trzeba, no to gdzieś skonsultować się z kim trzeba, z odpowiednim specjalistą. Także, moi drodzy, zarówno wasze serce dosłownie fizyczne, jak i wasza uczuciowość gdzieś tutaj pojawiają się w rozkładzie, a jeżeli nie chodzi o wasze uczucia, chociaż czuję, że w jakimś zakresie tak, choćby w jakimś procencie, to będzie to ktoś inny, ktoś bliski. Ktoś, kto może totalnie się pogubił na swojej ścieżce. I teraz to wychodzi. Ale niezależnie od tego pogubienia, mamy do czynienia z kimś, kto jest dojrzały w kwestiach emocjonalnych i jest w stanie płynąć z tymi emocjami, tak nimi zarządzać, jakby był sternikiem na statku, czy kapitanem. Jakby był kapitanem tego statku. Jakby to była jego łajba. Jego emocjonalność jest w stanie tym zarządzać, oczywiście w ramach pewnych możliwości, bo wiadomo, że huragany się zdarzają. Czasem coś kołysze, ale to jest ktoś, kto nie traci kontroli. I ten ktoś jest blisko sądu, blisko tej informacji. Może przekazuje tę informację poprzez jakąś postać kobiety. Blisko tego sądu jest również ktoś, kogo możemy nazwać arcykapłanką czy papieżycą. To nie jest ktoś, kto tak
wysuwa się na pierwszy plan w taki sposób, jakby to zrobił papież. To jest ktoś, kto tylko jakby uchyla rąbka tajemnicy. Jakby tylko ta arcykapłanka pokazywała coś trochę. Pokazywała się troszeczkę, nie w całości. I ona ujawnia, że są emocje i one płyną. Ten statek ich łączy. Jakby oni byli na jednej drodze, na drodze emocjonalnej, jakby płynęli na jednej łodzi, czy ta łódź ich łączyła. Jest w nich spokój, ale nie musi być tu żadnego ale. Właśnie. Po prostu jest spokój. Ona spogląda trochę na zewnątrz, ale jest zamyślona. On zdaje się patrzeć dużo bardziej do środka i nie interesuje go to, co jest wokół. Najbardziej interesuje go to, co jest w środku. Jeżeli ktoś spogląda na tego króla kielichów, to może być niedostrzeżony, nawet jeżeli będzie stał naprzeciwko. Ten król patrzy do środka. Patrzy, co się w nim dzieje. Na to zwraca uwagę. Arcykapłanka mogła z całej swojej mądrości zatapiać się w różnych obawach. Czego ona się obawiała? Jakby dużo różnych myśli mogło być gdzieś zanurzonych w tych emocjach. Ale ona może jakby z tego wyjść. Jeżeli ona gdzieś pływała w tym, to teraz jakby to jest gdzieś niżej, jakby było bardziej do opanowania. Może się zdarzyć też tak, że ta osoba, która próbuje wyjść ze zranienia, gdzieś jeszcze się zatapia w tych różnych myślach, ale jeżeli tej pozycji nie zmieni, to będzie to za mocne i przesadne. Więc można z tego wyjść. Żeby z tego wyjść, trzeba zwrócić się w stronę arcykapłanki albo tej strony właśnie bardziej takiej intuicyjnej, częściowo tajemnej, ale trochę tajemnicy odsłaniającej i w stronę sądu. To jest droga w górę. Z tego zagubienia też można wyjść, kierując się w stronę tego, co jest wyżej, w stronę króla kielichów. Nawet jeżeli on wydaje się być taki trochę nieobecny. Może być tak, że w tym królu kielichów dużo się działo. Jakby był na takiej ścieżce, która była trudna do opisania i na której trudno było zobaczyć wszystko w jasny sposób. Tak teraz patrzę na to i widzę, że ktoś tu jakby próbował odciąć się od zmysłów, jakby zasłaniał sobie wzrok, ale też nie chciał się wypowiadać, jakby te słowa nie chciały swobodnie wypływać, jakby napotykały blokady. Także tutaj są sprawy u samych podstaw,
którym trzeba by było się przyjrzeć i spróbować iść wyżej. Ale chcę Wam wyciągnąć taką ogólną radę odnośnie tego wszystkiego. Moi drodzy, pierwsza moja myśl, nie ma co błaznować. Nie ma co głupiać się trochę w tym wszystkim. To nie jest czas na głupoty, moi drodzy. Pamiętajcie, możecie powiedzieć, to nie jest czas na głupoty, jeżeli ktoś będzie wydawał się być w pewnym sensie głupcem, ale ten ktoś nie jest głupcem, jest po prostu kimś, kto może nie do końca wie, co mówi, bo jest troszeczkę zbyt młody, albo nie przemyślał wszystkiego, albo to myślenie ma w sobie jakiś taki niedojrzały rys. Także nie czas na takie głupoty, moi drodzy. Nie wlecie. Co, moi drodzy, was zaskoczy? Ale już trochę mniej, jak wam o tym powiem. A co pozytywnie? Po prostu zaskoczyć was może to, że ktoś puszcza jakieś obciążenie i nie decyduje się na to, żeby dalej podtrzymywać jakiś płomień, żeby coś kontynuować, żeby dalej dźwigać. Może być też tak, że komuś to obciążenie po prostu wypadnie z rąk. I może was zaskoczyć to, że będzie cieplej niż żeście przewidywali. I może was zaskoczyć to, że wy sami możecie zechcieć porzucić jakieś obciążenie. A pozytywnie zaskoczy was świat. To, co w tym świecie znajdziecie. Kto trzyma się za rękę, kto kogo wspiera, kto kogo trzyma, kto przy kim jest. Co trwa długo, co wzrasta, co jest świeże i pnie się do góry powolutku, pomalutku. Co możecie zobaczyć w świecie, moi drodzy? I jeszcze jedna karta dla was. Jedna chyba. Zobaczymy. Miała być jedna. Ojej, moi drodzy. Pokrótce parę istotnych spraw jeszcze dla was. Moi drodzy, postać cesarzowej, kobiety, która zaznacza wyjątkowo swoją płodność tutaj, bo ona może być płodna w świecie. Coś dzięki niej może się zrodzić. Ale ta kobieta może mieć w sobie pewien żal i smutek związany z tym, co jest cały czas podwójne i z niekończącą się żonglerką, z tym, że coś jest rozbite na dwa. I z tego powodu może trudno jest coś związanego z partnerstwem połączyć. Może potrzebny jest odpoczynek w swoim własnym gniazdku i skupienie się po prostu na miłości, na uczuciu. Wszystkiego dobrego wam życzę. Cześć, pa!